Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Witam Was. Piękny dzień, naprawdę słoneczny, chociaż przyznam szczerze, trochę wiecznie. Znajduję się w Grądach Szlacheckich, tutaj gdzie mamy nasz dom pokazowy. On jest właśnie za moimi plecami. A dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat, co trzeba właściwie zrobić, żeby wybudować dom i jak w zasadzie do tego podejść. To nie będzie długi film, więc zostańcie do samego końca. Opowiem Wam w 6 prostych krokach, co trzeba zrobić, żeby właśnie o własnym domu w ogóle móc myśleć i żeby kolejną majówkę spędzać już we własnym pięknym domu. Słuchajcie, po pierwsze, to od czego musimy zacząć, to musimy sprawdzić, czy działka, na której chcemy postawić nasz wymarzony dom, w ogóle się do tego nadaje. Robi się analizę prawną działki. Taką analizę wykonują architekci. Kosztuje to paręset złotych, ale jest to bardzo ważny element na drodze do własnego domu. Dlaczego? Ponieważ analiza odpowiada na szereg bardzo ważnych pytań. Czy w ogóle na danej działce jest możliwość zbudowania takiego domu, o jakim marzycie? W tej technologii, o której myśleliście. O tym wyglądzie, o którym zawsze marzyliście i chcielibyście w takim domu mieszkać. Analiza sprawdza zapisy miejscowego planu, warunki zabudowy, odległości od sąsiadów, od na przykład linii brzegowych, jeżeli działka jest nad jeziorem, czy kwestie na przykład przeciwpożarowe i o nierozprzestrzenianiu się ognia. To wszystko sprawdza analiza. I dlaczego ona jest taka ważna? Ponieważ bardzo często jest tak, że chcemy wybudować dom najprostszą możliwą metodą, jaką tylko jest to możliwe, czyli chcielibyśmy to zrobić na tak zwane po prostu proste zgłoszenie. Ale słuchajcie, z tymi zgłoszeniami to jest tak, że można budować domy na działkach na zgłoszenie pod jednym bardzo ważnym warunkiem, że te domy wraz z całą swoją infrastrukturą nie oddziaływują na działki sąsiednie. I to jest bardzo ważne, żeby sprawdzić w tej analizie, czy ten dom, który chcecie wybudować na Waszej konkretnej działce, nie będzie oddziaływał na działki sąsiednie. Bo jeśli tak się stanie, to wpadniemy w tryb pozwolenia na budowę. A tego chcemy lub nie chcemy, wolelibyśmy uniknąć, bo chcielibyśmy przejść możliwie najszybszymi, najprostszymi po prostu ścieżkami administracyjnymi i właśnie po to jest analiza, żeby ją wykonać na samiuteńkim początku, bo ona nam od razu odpowie na szereg pytań związanych z wyglądem tego domu, ale również ustawi nam oś czasu i wskaże nam, ile realnie te formalności zajmą, oraz kiedy faktycznie, realnie możemy umawiać się z tym wykonawcą na zbudowanie naszego domu. Czyli analiza prawna działki jest, można powiedzieć, najważniejszym dokumentem na drodze do budowy własnego domu, bo ona w zasadzie ustawia nam cały plan tego przedsięwzięcia, a uwierzcie mi, to przedsięwzięcie, jeżeli będziecie chcieli sami budować dom, jest bardzo skomplikowane, a jeśli będziecie chcieli to zrobić z taką firmą jak nasza albo z nami, to na pewno analiza prawna działki pozwoli nam odpowiednio umiejscowić Was na osi czasu i wtedy możemy faktycznie i z sukcesem tą budowę zaplanować. Także punkt pierwszy to analiza prawna działki. Punkt drugi, co trzeba zrobić, żeby dom wybudować na swojej działce, to jest właśnie czas w tym punkcie drugim, żeby zarezerwować sobie termin na budowę domu. Tutaj podpisujemy z naszymi klientami umowę tak zwaną rezerwacyjną, gdzie my jako wykonawcy wpisujemy klienta w nasz kalendarz i klient ma pewność, że nikogo innego na ten termin już nie zapiszemy, a z kolei my, podpisując taką umowę z Wami, z klientami, umowę rezerwacyjną, mamy pewność, że jesteście po prostu zdecydowani i zdeterminowani do tego, żeby z nami ten dom po prostu budować. Więc w dwie strony po prostu szanujemy swój czas nawzajem. Jak już mamy tą umowę rezerwacyjną podpisaną, to wtedy, słuchajcie, przechodzimy do punktu trzeciego, czyli do formalności w urzędzie. I co tutaj się dzieje? Słuchajcie, wracamy z powrotem do tego samego architekta, który wykonywał analizę prawną działki. W przypadku naszych klientów mamy architektów, którzy z nami współpracują, takie analizy wykonują, a później właśnie prowadzą te wszystkie formalności w urzędach. I tutaj załatwiamy wszystko od A do Z, aby uzyskać to zgłoszenie albo pozwolenie na budowę.
I słuchajcie, ten etap trzeci jest najdłuższym etapem. On jest dużo dłuższym etapem aniżeli sama budowa, słuchajcie. Bo formalności w urzędzie w teorii mogą zająć od 21 dni nawet do ponad roku. I taki średni czas, bym powiedział, realnie jest to między 6 a 8 nawet miesięcy. I to trzeba mieć na względzie, planując plany budowy domu, że te formalności zajmą dużo dłużej, zajmą więcej czasu, niż by się mogło nam na początku wydawać. I tutaj takie podejście optymistyczne, że to będzie tylko 21 dni, to będzie tylko miesiąc, to będzie tylko 2 miesiące. Wow. Jest tyle, słuchajcie, rzeczy, które trzeba spełnić, żeby móc wybudować budynek mieszkalny, ale również i rekreacyjny, że to wszystko może troszeczkę czasu zająć i musimy być na to przynajmniej mentalnie przygotowani. Ale słuchajcie, ile by to nie trwało, przechodzimy oczywiście przez te rzeczy i nastaje taki dzień, że ja do Was dzwonię i mówię, słuchajcie, mamy pozwolenie na budowę, mamy zaświadczenie o braku sprzeciwu, możemy przejść do kolejnego, czwartego punktu z procedury zamówienia domu. I w tym czwartym punkcie, to właśnie w tym momencie ustalamy, jaki zakres Was interesuje z tego, co my robimy. To właśnie wtedy wysyłam do Was mailem tabelę podsumowującą zamówienie, w której to tabelce wpisuję wszystkie możliwe pakiety, jeśli chodzi po prostu o naszą ofertę i to, co możemy dla Was zrobić. Wypisuję tam fundamenty, pakiet numer 3, czyli elektryka, hydraulika, pakiet numer 4, czyli obróbki blacharskie, klimatyzację, ogrzewanie podłogowe, tarasy, wykończenie pod klucz, fotowoltaikę, rolety osłonowe, transporty. No generalnie wszystko zbieram do jednego, słuchajcie, maila, wysyłam to do Was, a klienci mi zwrotnie odpisują z tym, co chcą, żebyśmy dla nich po prostu, słuchajcie, no wykonali. Spotykamy się wtedy na działce klienta, ja jadę osobiście na tą działkę, robię wizję lokalną, robię zdjęcia, latam dronem, sprawdzam drogi dojazdowe i to jest bardzo ważne spotkanie, bo właśnie na tym spotkaniu w zasadzie ustalamy dokładnie plan działania, jak ta budowa będzie, słuchajcie, po prostu przebiegała. Jak już mamy tą umowę na roboty budowlane podpisaną, to wtedy przechodzimy do punktu 5, ale ten punkt 5, słuchajcie, jest takim punktem, można powiedzieć, warunkowym, to znaczy dotyczy tylko osób tych, które chcą się finansować kredytem. Jeśli finansujecie się środkami własnymi, to ten punkt 5, słuchajcie, pomijamy i od razu idziemy do punktu 6, a punkt 6, ten ostatni punkt, to słuchajcie, to jest ta fizyczna budowa domu, gdzie wbijamy tą łopatę w ziemię i budujemy. I taki dom, który jest za moimi plecami, Mezzanine Smart, o powierzchni zabudowy 35 metrów, który ma 48 metrów kwadratowych po podłogach, licząc razem z antresolą, do stanu deweloperskiego z fundamentami, czas budowy to około 4 do 6 tygodni, jeśli budujemy ten dom na Waszej działce. Jeśli go wcześniej prefabrykujemy w fabryce, to ten czas skraca nam się mniej więcej do tygodnia. Więc tak, słuchajcie, wygląda procedura zamówienia domu w naszej firmie, ale tą procedurę możecie równie dobrze stosować, jeżeli budujecie systemem gospodarczym, czy jakkolwiek po prostu, bo ta procedura po prostu pokazuje ciąg logiczny zdarzeń, które muszą się po prostu wydarzyć, żeby taki, słuchajcie, dom po prostu wybudować. Jeżeli chcielibyście, słuchajcie, zobaczyć ten dom na żywo i kilka innych, to przyjedźcie 8 czerwca na dni otwarte, które są tutaj w Grądach Szlacheckich. Formularz do zapisu jest tutaj, wyświetla się adres, wejdźcie na tą stronę, na naszą stronę i zapiszcie się na dzień otwarty. Będzie tutaj moc atrakcji, będą animacje dla dzieci, będzie grill, przede wszystkim będą domy. Będzie ten dom, będzie Family Smart 35, Mezzanine 50 i One Step Smart, słuchajcie, 70, więc 4 domy w jednym miejscu, w różnych stanach budowy. Do zobaczenia 8 czerwca. Zapisujcie się, słuchajcie, już teraz, nie odkładajcie tego na później, bo decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona i po prostu decyduje ta kolejność, więc naprawdę, jeżeli myślicie, że zrobię to wieczorem, nie róbcie wieczorem, zróbcie to teraz. Wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!
Housemart. Jesteś u siebie.